Dzień dobry bardzo. Witamy na kolejnej ekstradycji fal z wykresu Bitcoina. Dzisiaj mamy tylko kawałeczek. Będzie to krótkie, szybkie, poważne, a wieczorem powinien być wyjaśniony Santa Claus Rally, tak? Więc tu będzie taki, jak to mówią, mindfuck falowy. Pamiętamy, tu skończyła się nam 5. fala chyba, tak? Odcinek 7.4, fala C, 5. fail, tak? Tak mieliśmy to rozrysowane. 3, 4, 5. Gasimy poprzedni odcinek i zobaczcie. Tutaj jest ciekawa sytuacja. Mieliśmy 3 i 3. Niektórzy pewnie pomyśleli, że raz, 2, 3. Niektórzy pewnie by pomyśleli tak, tu była jedna korekta, no to tu będzie zigzag i jedziemy dalej. A tutaj zrobiło ich pstryk. Dlaczego? Zobaczcie tutaj. To jest bardzo, bardzo proste i dlaczego liczenie fal jest jednak very important. Ok? Zobaczcie sobie. Te dwie fale odpowiadają sobie mniej więcej wielkością. Ok? Powiedzmy bez knota. Knot jest taki Chart Hussars, kto był na kursie takim, tym Delayed, co opowiadałem też o falach, takim do wcielenia, to pewnie wie. Knoty są przeważnie takie dymające, jak to mówią, niegrzecznie. Jeżeli te dwie fale są mniej więcej podobne do siebie, tak? Ok? Można by było mówić o zygzaku, tak? Można by było mówić o zygzaku. Ale czego tutaj, tu w sumie źle oznaczyłem, czego tutaj ludzie nie widzieli, tak? Że pierwsze, że to była dosyć krótka korekta, tak? Tutaj nawet mogłoby być odwrotnie, że to byłby zigzag, X i impuls, tak? No, raczej tak nie powinno być w odwrotnej kolejności. Tu mamy mały zigzag, mały flat, tak? Jest przełamanie. Tu mamy przełamanie jakby tej ciągłości fali, to jest takie nie za duże, ale mamy korektę X i mamy potem typowego drugiego zigzaka z korektą płaską. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Tutaj to już jest moment, gdzie pojawia się sell, gdzie poziomy są mniej więcej utrzymywane na jednakowym poziomie. Tutaj tak samo. To był duży order, ok, na sprzedaż, gdzie cena podchodziła pod niego, wyzwalała go i on ścinał. I kiedy go coraz bardziej ubywało, tak, to mniej więcej wygląda jak mamy taki trójkąt, to z tego orderu sprzedażowego wtedy w ten sposób ubywa. O, coś się wydarzyło złego. To z niego w ten sposób ubywa ilości coinów, tak? I potem jest tylko ostatni pryk, tak? Bo ci się też wykupili, ten już się wyprzedaje i ostatni jest tylko po prostu dla tych, którzy tu obstawiali longa. Następnym etapem po tym podwójnym zygzaku, co mówi nam podwójny zygzak, tak? Że mamy korektę flat. Dlaczego to nie jest impuls? Dlaczego to nie jest impuls? Pierwsze,
że tutaj został nam potem skorygowany. Drugie, że te korekty naszły na siebie, tak? Znaczy ta fala naszła na tą, więc to wyklucza nam impuls, ok? Nie było impulsu, jest to nasza fala A. Tutaj mamy w formie zygzaków falę A, B, C, D, E. I to będzie nasza fala A, to jest nasza fala B. Tak? I teraz tu wracamy. Mamy nasz duży trójkąt, tak? I teraz tutaj zaczynamy od tego momentu. Zaczyna się robić ciekawie. Mieliśmy ten terminal w fali C, tak? Ostatni był impulsem takim, tak? Ale że jest zygzakiem, można wliczyć go do trójkąta. I tutaj mamy tak, malutki impuls, tak? Mamy pierwszy mały impuls. Ta fala nawet to powinno być troszeczkę, powiedzmy tak. Widzimy, korekta się jest podobnie jak tam było, tak? Jak tutaj na samym topie. Równe odcięcie. Zobaczcie. Równe odcięcie, idealne, jak żyletką. Mamy A, B, C, 3, 3, 5. To jest nasza fala pierwsza. Jedynka, dwójka. Zaczynamy. Kolejny impuls, korekta flat i piąteczka. I teraz tutaj jest coś ciekawego. Ten jest nieaktualny, a ten jest aktualny. Potem skorygowałem. Zobaczcie to, co mówię. To jest fala według tych strzałek. 1, 3, 5, czyli ta i ta. To jest dokładnie ten trójkąt. To jest ten kwadrat. Klonuj. OK. Zgadza się? Jest. To jest to, co cały czas powtarzam, że jeżeli macie coś takiego, o, i zestawicie to potem razem i myślicie, że to jest przykładowo, byście myśleli, że to jest 1, to jest 2, to jest 3. Nie? I nawet jeżeli one by wyglądały w ten sposób, tak? Nawet jeżeli tak by wyglądały, to jesteście w wielkim błędzie, a ten, kto wam to wpiera, no, słuchajcie go dalej. Polecam. Zobaczcie, jaka będzie różnica między ruchem korekcyjnym. OK? Te wszystkie trzy fale są równe. A jak zobaczycie na impuls, tak? Zobaczcie, w tym są wszystkie trzy równe. W tym pseudo waszym impulsie. OK? A w prawdziwym impulsie mamy 1 do piątka do 1,6, a trójka ma 2,6, 1,8. I one mogą być wymienne, czyli mogą być po prostu rozchodzić się, tu mam zablokowane, mogą się rozchodzić tak, o, tak, 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 ale nie będą się rozchodzić tak. To jest właśnie różnica między impulsem prawidłowym a korektą. Jedyna możliwość, jaka mogłaby wystąpić,
to jest tak w fali trzeciej, ale to w specjalnych, to musi być fala 3 extended i to tylko w specjalnych warunkach i to kiedyś Wam o tym opowiem, ale normalnie 99,9% równe fale, że zero impulsu. Zapominajcie o tym. Nie ma żadnego impulsu. Kto tak myśli, niech myśli tak dalej i żyje w nieświadomości. Następnie, po naszym pierwszym impulsie, oznaczonym teraz żarzącym się kolorem 1, mamy korektę flat i zaczynamy kolejny puch, strzał impulsowy w dół. Tak, pojedynczy, tu linia nie została przełamana, czyli jest monowave, multiwave, powiedzmy tak na mikroosi to by było 1, 2, 3, 4, 1, 2 jest po prostu 2 razy złamana. Ale można by było powiedzieć, że to też jest multi lub mono, bardziej mono bym o tym mówił, że jest jedna pojedyncza fala. Mamy znowu korektę A, B i tu terminalowe C. Dlaczego? Zobaczcie, zawsze gdzie ja mówię terminal, to ten terminal jest wywalany w 100%. Za każdym razem. Nie ma innej możliwości. Jeżeli znajdziecie terminal prawidłowy, książkowy, 100%, że go wywali. Tak. I teraz multiwave, monowave, korekta, polywave, czyli ta polywave składa się, poly polega na tym, że jest tych dużo multiwave, czyli jakby każdy segment z tych może się składać jeszcze z podsegmentów, nie? Korekty mamy zachowane 1, 2, 3, 4, 5 i na końcu mamy też pojedynczy impuls z pojedynczą korektą. Mamy numer 3. Jeżeli tu zobaczycie, to tutaj te proporcje są dokładnie takie same jak w przypadku tej fali w proporcji Fibonacciego. Teraz rąbiemy tutaj dalej. Tutaj źle kolorek wpadł. Ok. Mamy. Wydawałoby się, że tu jest dłużej, ale nie. To już jest A, B i tu jest też ten terminalowy C. Po czym możemy się spodziewać dodatkowo jeszcze po tym, że tutaj tej czwartej fali, tak, tutaj ono nie, to akurat wyrównało, ok, ale to nie ma znaczenia, bo tej fali zrobiło ile tam, proszę, 38%, bo ona chyba się zaczyna nawet stamtąd, nie? Tak, 38%, perfekcyjna czwóreczka. I tutaj musimy niestety, dużo ludzi tego nie ma, ale przez to, że wrzucimy sobie na minutówce. Na minutówce trochę słabo. No, gdzie jest ta trójka? No nie ma. To tak by wyglądało zigzag, prawda? To by wyglądało tak na zigzag, powiedzmy, że jeden running flat, dobra, tam i tutaj takie A, B, C. No, niestety. Tu akurat czasem przydają się takie rzeczy jak 1 second timing. I tu zobaczycie bardzo fajną, ciekawą rzecz. Zobaczcie, te fale, nieważne, nawet fala, która jest impulsem na dniówce, będzie impulsem na 4 godzinach, będzie impulsem na godzinówce, 30 minutach, 5 minutach i będzie impulsem złożonym oczywiście, tak? Czyli w tej segmencji polecam ciąg Fibonacciego, film, obejrzeć sobie tam i ona będzie złożona też z impulsów. Musi być zachowana proporcja w ciągu Fibonacciego. Tu mamy 1, 2, 3, 4, 5. Mamy pierwszą falę. Następnie zachodzi nam, tutaj mamy cały czas takie same odcinki długości cenowej, tak? Czyli jeżeli mamy kanał, to już powtarzałem, mamy korektę ABC,
Tu mamy A, tu mamy A, B, C i tu jest nasze C, tak? Czyli dwa skrajne są krótkie, środek jest wydłużony. I tym sposobem mamy, to jest trochę za długi okres, ale dajmy na 15 sekundówkę. Ok, to już jest naprawdę trochę przesada, ale mamy jedynkę, nigdzie nie została przełamana, korekta zrobiona została praktycznie 618, tak? Zeszliśmy, fala C, impuls, widzimy? Ostatni, tak? Niedobity C fail to się nazywa. Jak jest takie, powinno dojść do końca, a zrobiło ludzi w bambuko, tak? I zaczynamy nasz nowy okres i mamy tutaj znowu impuls ABC, korekta, pierwsza fala, druga. Potem mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzecia, tak? Czwórka, ok? I mamy co? Piątkę. I teraz powiecie, że bzdury gadam, nie? Husaria jest głupi, gada bzdury. Zobaczcie, mierzymy sobie tą pierwszą falę. Ok, przesuwamy na drugą, gdzie się kończy trójka, 6, 8, 1. Gdzie się kończy piątka na 17. Mamy proporcję 1, 6, 17. Złoty podział. Dziękuję bardzo. Tym oto sposobem wyznaczyliśmy falę pierwszą z długą korektą running flat, falę drugą, falę trzecią i tutaj pojawia się, tutaj musimy znowu zejść sobie na mniejszą oś, tego nie widać, trochę mi zajęło to, żeby to rozkminić. Zobaczcie, jak to pięknie tutaj. Nasza trójeczka, czyli piąta fala, trzecia fala wyższego stopnia, piękny zygzaczek, którego nie widać, ponieważ on bardzo krótko trwał. I mamy znowu 1, 2, też jako monowave, korekta i tu mamy polywave w piątce, tak? Polywave w piątej fali. I tu muszę sobie od razu oznaczyć, że tu będzie, to będzie forma C. A, B, C. Dobra, ja sobie to potem rozrysuję. I żeby było śmieszniej, to podobnie jak tutaj, gdzie ja mówiłem, zobaczcie, ta trójka do tej, jaką ma proporcję? 2, 6, 7, 8. Wchodzimy z powrotem na naszą minutóweczkę. To już wam. OK. I w tym oto sposobem. O, chyba nie, coś źle naciskam. Dobra. I to była nasza piątka, tak? To była nasza piątka. I ta piątka ma kolorek jaskrawo zielony. 5. Włączymy sobie tutaj to. I teraz zobaczcie, to są te fale. No, to będzie ciężko widać. Tu już ściągnąłem. Tą pierwszą falę, tu są same zielone, tak? Pierwsza, potem od 2 do 3 to jest ta i od 4 do 5 to jest ta. Zobaczcie. Podobnie w impulsach powinna być taka zależność, że tak hipotetycznie trójka, jeżeli nie jest extended, powinna mieć mniejszy kąt nachylenia jak jedynka. I jaką mamy tutaj sytuację? Proszę, trzecia fala to była trójka, nie? Polu, co ty piszesz? Trójka, a to jest number 5. Siara number 5. Mamy pierwsze, trójkę, zobaczcie, 1, 6 więcej i
ile jest piątka do trójki? No 2, 6, 1, 8. Tak. Powiedzmy knoty, różnica. Można się pomylić. To są impulsy. Tak wyglądają impulsy. I niech mi żaden nie chrzani, że fala 1 równa się fali 3. Ok? Więc do czego wracamy? To korekty flat. Korekta flat. Zygzak, trójkąt, który jest 3, 3, 3, 3, 3. Tak? I po tym mamy w dół impuls. Tak? I to jest właśnie to, kiedy ludzie myślą, że korekta flat może być tylko taka. Albo może być tylko taka. Że to flat to tak sobie chodzi. O, to byłby flat, to byłby flat. Ale o takim flacie nikt nie słyszał. A to jest bardzo piękny flat. I skąd tutaj husaria wiedzieć, że to wystrzeli z powrotem do góry, akurat w tym momencie? No, to dowiecie się na filmikach szkoleniowych, a druga sprawa jest taka, że korekta flat, która składa się z tego, albo korekta zygzak, są jednymi z najsłabszych formacji na wykresie, więc takie coś odbija od razu praktycznie z powrotem. Tak. Dziękuję ślicznie, zapraszam do kolejnych filmów, a chyba zrobię jeszcze jedną rzecz, że puszczę jeden filmik o impulsach, taki wzorcowy, a potem zrobimy tak, że ten, kto napisze komentarz, będzie miał dostęp do wersji rozszerzonej. Dziękuję ślicznie, zapraszam do kolejnych odcinków, żeby zmusić Was do lajkowania, udostępniania. Jeżeli uważacie, że to, co tutaj robię, ma sens, ja wiem, że to ma sens, bo sprawdziłem to już niejednokrotnie. Jeżeli wiemy, co było za nami w tym momencie, jeżeli mieliśmy korektę, 2 zygzaki, mieliśmy po lewej stronie piątkę tutaj, tu był impuls. No, teraz chyba się wykrzmocił internet. Jeżeli tu był impuls, tak żeśmy sobie narysowali, ja mówię teraz przykładowo, jeżeli tu był impuls, tak, zaczyna się nam korekta flat. Mamy dwie możliwości. Jeżeli ten impuls nie zostanie naruszony tutaj, ok, to obstawiamy spadek. Tak? Jeżeli jest piątka, to minimalny ruch w dół powinien być po zakończeniu piątej fali w dużym cyklu. To powinien być środek drugiej fali, a minimum środek czwartej fali. Tak? Środek korekty. Jeżeli pełny impuls jest skończony, zakończył duży fraktal jakiś, tak? Duży. A w tym wypadku ten impuls, jeżeli on w dodatku, się śmieją cię, że ja mówię, że to są korekty, ale to idzie bardzo dobrze rozegrać. Bo jeżeli ten impuls jest falą C, no to tu trzeba się spodziewać, że to wróci pod spód. Jest taka możliwość. Tak? Jeżeli tu nie było impulsu, jeżeli tu było brak impulsu, a był zygzak, ok? To tu nie ma Moon Rally. Absolutnie. Dobra, koniec gadania. Na odcinkach specjalnych będziecie się dowiadywać pewnych rzeczy, ale do tego potrzebuję Waszej motywacji w postaci polubień i udostępnień, komentarzy. Dziękuję ślicznie. Do usłyszenia.